Cześć, tu Devanist. Dzisiaj pokażę Wam nasz system kolejek, który możecie tam zauważyć. Zacząłem nagrywać przed moim domem, ponieważ mam w nim nieproszonego gościa. Jak widzicie, siedzi u mnie w pokoju. Co jest? Oj! O. No patrzcie go. Wyłaź z mojej hacjendy. No chodź tu, pajacu. Chodź. O Jezus, trafiłem w drzwi. No i chyba jeszcze serwer laguje, niedawno go dopiero włączyłem. O, świetnie. O, i jeszcze nam dzień się zaczyna robić. To już jest w ogóle pięknie. Dobra. O, zamknę drzwi. Nie wiem, jakim cudem on tam w ogóle się pojawił. Nie ma, że tu mamy czy jasno. Przepraszam Was za małe cięcie, ale skończyło mi się miejsce na dysku, ja tego nie zauważyłem i biegałem sobie dalej tutaj po mapie, tłumacząc, gadając dalej po prostu w błogiej nieświadomości, o co chodzi. Także zaraz Wam pokażę tą naszą kolejkę. Szkoda mi było usuwać to poprzednie nagranie, bo tam nagrało się już kilka minut. Mówię, szkoda mi było, ponieważ ta sytuacja z creeperem w domu jest śmieszna, więc postanowiłem ją zostawić. No dobrze. Zrobiłem już porządek, usunąłem parę plików, tego miejsca już mam trochę więcej. Tak, tam widzicie kopułę. O kopule będzie filmik niedługo. Znaczy no niedługo, no trochę mi tam jeszcze zostało. Ale już parę scenek tam nagrałem. Pająki. Więc tak, dworzec centrum. I mamy tak, przyjazdy i odjazdy. Jako że my jesteśmy, no wchodzimy do dworca, no to pójdziemy na odjazdy. I tutaj tak, tutaj widać tory. Oj, coś mi to miączy, ale to chyba pod nami. Cicho tam. Więc jak widzicie, kolejka jest dwutorowa, dwukierunkowa. Panuje ruch prawostronny, tak? Czyli, że tym torem jedziemy w tamtą stronę. Zrobiliśmy kolejkę dwutorową, ponieważ na naszej poprzedniej mapie, gdzie była kolejka jednotorowa, okazywało się, że w momencie, gdy jadą po niej dwie osoby i to jeszcze w przeciwnych kierunkach, to następuje takie coś jak zderzenie. To nie było zbyt ciekawe, ponieważ trzeba było wysiąść, zebrać karta, polecieć do najbliższych zasilanych torów. No i to trochę wydłużało nam podróże, więc tym razem postanowiliśmy zrobić kolejkę dwutorową, gdzie nie ma tego problemu. Znaczy są możliwe zderzenia, ale następują one no rzadziej. Zdecydowanie rzadziej. O, tutaj na takich, że tak powiem, skrzyżowaniach, ale to później do tego wrócę. Więc tak, jak widzicie, nie ma tu pojemników na karty. Uznaliśmy, że jest to niepotrzebne z tego względu, że no, na kartę trzeba zużyć 5 żelaza. Mając 5 żelaza wystarczy dołożyć jeszcze jeden i ma się 16 torów, więc no, nie jest to zbyt opłacalne. A tak każdy ma swojego własnego karta i nie ma problemu. Tak. Poza tym no urósłby nam trochę dworzec, no tutaj fakt, że no on jest i tak trochę duży, ale no po prostu tak jest wygodniej. Więc tak, jeżeli odjazdy działają na tej zasadzie, że jak widzicie tu są zasilane tory, przy których stoi blok. I w takim wypadku, jeżeli postawicie karta i wciśniecie przycisk, to on odjeżdża. Oj, stój! No i, o Jezus. No ale nawet dobrze, że tu zszedłem. Tutaj w środku zrobiłem taki system do omijania dworca, w sensie, że na przykład jedzie się stamtąd. Chwila. Że jedzie się stamtąd. No dobrze, to za chwilę. A zresztą. Jedziemy stąd, tak? Tutaj. O, proszę. Wjeżdżamy tu na górkę i zatrzymujemy się na torach. Zatrzymujemy się, ponieważ są niezasilone. I teraz tak, jeżeli chcemy wjechać na dworzec, to wciskamy przełącznik,
który zmienia nam kierunek torów. I przy okazji zasila te tory, dzięki czemu jedziemy. No jedziemy dlatego, że jest pochyła. Proszę, widzicie, zasilają się. I jedziemy tam. I się zatrzymujemy na dworcu, wysiadamy, idziemy do centrum. A jeżeli chcemy pojechać dalej, czyli na przykład tam do naszego kolegi Matasa albo tam do latarni. Hej, kolego. No nie, no patrzcie jaki upierdliwiec. Cholera, no. Spadł? Spadł. Naprawdę, nie lubię ich. To wciskamy ten przycisk, który nie zmienia torów i tylko zasila te pod nami, dzięki czemu jedziemy. I wjeżdżamy pod dworzec. Tutaj mamy od przyjazdów, tak? Jeżeli chcemy jechać w tamtą stronę, to spadamy tutaj, tutaj się te tory łączą i jedziemy w tę mańkę do skrzyżowania. No i w drugą stronę jest podobnie. Jeżeli jedziemy od latarni albo od kolegi Matasa, zatrzymujemy się tu. Jeżeli chcemy jechać na dworzec, to tym razem wciskamy ten przycisk, który się zasilają, jedziemy. Chcemy jechać dalej, na przykład do zamku Fajfa, klikamy tu, tory się zmieniają, te się zasilają, jedziemy pod dworcem, wyjeżdżamy z drugiej strony. Na skrzyżowaniach wygląda to tak samo, tylko że są po prostu w 3 miejscach te przełączniki. Po prostu no z każdej strony. Tam od Matasa, tutaj od dworca i tam od latarni. Nie jest to tak naprawdę skomplikowane. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktoś takie coś robił. Szczerze mówiąc, mnie to tam ryk. Ja w ogóle mało oglądam filmików z Minecrafta. Jeżeli już, to na przykład takiego typu jak był Let's Play JJ Jokera, czy na przykład Senność. No tak nie... może... No dobrze, pominijmy to. Wolę grać sam niż patrzeć jak ktoś inny gra albo podbierać jakieś pomysły. Także wszystko co widzicie tutaj na serwerze to jest no mój pomysł. Znaczy no poza zamkiem, zamek nie ja robię. Także to byłoby chyba na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Subskrybujcie, wysyłajcie filmiki znajomym, którzy też grają w Minecrafta. Jeżeli byście chcieli u nas pograć, to proszę mi wysłać prywatną wiadomość. Ja odeślę podpowiedzi, nazwę naszej sieci na Hamachi i hasło do niej. Także polecam się po prostu. Na razie.